My nie jesteśmy typowym coworkiem, my jesteśmy takim biurem serwisowanym premium i to trochę nasi klienci nas zmusili do myślenia w tym kierunku. Wielu klientów, których mamy, nie byłoby w coworku, tak stereotypowo myśląc o tym, ale chcą być w biurach serwisowanych premium i chyba to jest taki nurt, w którym my czujemy tą niszę i w którym kierunku idziemy, więc odnosząc się do Twojego pytania, czy bardziej na hypie jest Poznań, czy Gdynia, czy za chwilę pewnie kolejna Warszawa, którą otworzymy, każda z tych lokalizacji jest inna. Poznań już jest bardziej dojrzałym rynkiem, tam nie będziemy pierwsi, wchodzimy już jakoś w któreś biuro serwisowane, natomiast wchodzimy z tą naszą sznytą, jak ja to mówię, i z tym naszym pomysłem na świadczenie usług biur serwisowanych. Gdynia natomiast jest całkowicie carte blanche. Bardzo jesteśmy ciekawi, jak ten projekt pójdzie, ale patrząc po tym, jakie mamy zainteresowanie w tym momencie na Gdynię, to jestem dobrej myśli. Naszymi klientami jest bardzo szerokie spektrum firm oraz instytucji, od instytucji państwowych poprzez banki, kancelarie prawne, fundusze inwestycyjne, deweloperów, małe, średnie przedsiębiorstwa, ale też jesteśmy często jakimś tam oddziałem dla dużych międzynarodowych korporacji. Więc jednak nasi klienci to tacy bardziej grown-up biznes, który już funkcjonuje. Cała nasza filozofia, która się kreuje cały czas, bo jesteśmy jednak stosunkowo młodą firmą i my słuchamy tych naszych klientów, opiera się trochę na tym, że u nas praca odbywa się w biurach. Ludzie chcą pracować w biurach, ludzie chcą mieć entertainment części wspólne i jakieś tam, funkcje socjalne i społeczne, zjeść lunch, pogadać przy kawie. Natomiast cała praca odbywa się w biurach i nawet jeżeli sprzedajemy takie hot deski, typowo takie coworking, to te osoby, które u nas pracują w tym coworkingu, pracują w wakatach, więc po prostu mimo, że jesteś w coworkingu, to pracujesz sobie gdzieś tam w pokoju razem z innymi osobami z tego coworkingu. Reasumując, bardziej jednak to są przedsiębiorstwa, ale od małych, 3-4 osobowych firm po duże międzynarodowe korporacje, a nawet i instytucje państwowe. Zajmuję się coworkami, a wcześniej przecież odpowiadałem za dział biurowy w Immofinanz. Wynajmowałem po kilkadziesiąt tysięcy metrów kwadratowych. Jakby ktoś mi powiedział kiedyś, że będę robił coworki, to bym pomyślał, Boże, biurka będę sprzedawał, co to jest, jak tutaj takie wielkie deale robię, nie? Naprawdę to się bardzo, bardzo dużo zmienia. Myślę, że ostatnie 5-6 lat to całkowicie przewertowało. My widzimy to też po tych flexach często, które przejmujemy, bo na każdym rynku różnie biznesy idą, niektóre dzieją się świetnie, niektóre gorzej. Mamy kilka powierzchni, które przejęliśmy i często to przejęcie wynikało na przykład z tego, że space plan tej powierzchni nie jest już aktualny. Bo na przykład połowa powierzchni była robiona w olbrzymich przestrzeniach dla BPO-sów, dla SSC, którzy nagle, przeszli na home office i te powierzchnie po 70-100 stanowisk stały puste. Więc zmieniło się to podejście. Oczywiście nasza konkurencja również dalej idzie w tym kierunku, natomiast nasza filozofia jest trochę inna. My wolimy małe gabinety, sami wolimy pracować, nawet jak mamy kilka zespołów, to w tych małych gabinetach. Kiedyś też to trochę funkcjonowało, bo jak na przykład były piętra i było 5 najemców na jedno piętro i korzystali na przykład z tej samej toalety i tak dalej, tylko nie było tej takiej funkcji, gdzie ktoś z góry, jakiś tam operator to zbierze, zrobi jedną wspólną kuchnię i tak naprawdę spowoduje, że ci ludzie zaczynają gadać ze sobą i wymieniać doświadczeniami. Ja to sam u siebie widzę, pracuję w większości Warsaw Spire, mam tutaj najbliżej, plus moje serce jest najbardziej w tej lokalizacji. Ja sam widzę, ile znajomości biznesowych robię przy kawie z prezesami naprawdę olbrzymich firm, bo u nas, może mieć wynajęty pokój tylko, a firma ma na przykład kilkadziesiąt czy tam kilkaset milionów przychodów. Więc trochę z biura takiego typowo 5, 7, 10 lat albo cowork, to tylko jest dla cool ludzi, grafików i osób, które przychodzą na open space i piwo w czwartek, do firm, które bardzo pragmatycznie do tego podchodzą, które nie chcą zajmować się, sprzątaniem, internetem, jakimiś technicznymi rzeczami i tak dalej. Chcą, żeby ktoś w ogóle ściągnął im z głowy to. Ja widzę, że w ogóle to jest też tak robione, że dane lokalizacje mają swój specyficzny profil klientów. I przykładowo mamy jedną lokalizację w Warszawie, gdzie 80% osób przychodzi w garniturach. Taki smart casual to jest już taki, prawie że faux pas. A mamy lokalizację na przykład gdzieś w mieście regionalnym. Również podobny jest ten sam space plan, ten sam design i tak dalej. Nagle zebrała się grupa i powiedziała nam, hej, słuchajcie, może kupcie PlayStation, zorganizujemy turnieje. Co jest w ogóle super, bo my tak naprawdę uczymy się tych naszych klientów, uczymy się tych lokalizacji, słuchamy ich bardzo. Oczywiście to zrobiliśmy i
słuchaj, turnieje tam są, nagrody, fajnie, bo tworzy się społeczność, ale to nie jest tak, że ona się tworzy, wiesz, i ludzie zapominają o pracy. Jest praca normalnie w czasie dnia, ale ci ludzie w międzyczasie się wymieniają swoimi doświadczeniami, jakby po prostu się kolegują, zaczynają się przyjaźnie, nie? Więc wszystko się zmieniło. Ludzie, mi się wydaje, że trochę spuścili z tonu, trochę zaczęli szukać alternatyw, trochę mniej poważnie podchodząc do tego, a bardziej pragmatycznie. Rynek, tak jak każdy, a szczególnie ten nasz real estate'owy, on tak fluktuuje. Jest dół, który był na pandemii, jeszcze 2 lata się trzymał i nagle wszyscy rzeczywiście chcieli. Myśmy akurat przed weszli, więc mieliśmy świetny moment, żeby otwierać lokalizację. Teraz mała jest podaż, coraz większy jednak popyt, szczególnie myślę o Warszawie. Nie tylko, bo miasta regionalne też się odbijają. Ceny idą do góry, więc coraz trudniej znaleźć powierzchnię. Ja już widziałem kilka takich cyklów koniunktury, jeżeli chodzi o ten rynek. 3 lata miną, może znowu coś się zmieni, znowu zacznie się budować, znowu się pojawią przestrzenie. Nam bardzo zależało, żeby być fair w stosunku do landlordów. Ja wywodzę się z rynku nieruchomości, Oskar również, i to, że mamy dzisiaj tyle lokalizacji, ile mamy, to jest przede wszystkim świetne relacje z landlordami i z agencjami oczywiście, którzy nam pomagają szukać powierzchni. No i jednak staranie się dowozić każdego projektu, bo po prostu jeżeli coś się w Excelu nie spina, nie podchodzimy do tego. Nawet jak czasami serce mówi, to jest fajne, to Excel jednak to wyklucza. Dzisiaj akurat jest dla nas też dobry moment, no bo już jesteśmy w miarę znani na rynku i zrobiliśmy taki proof of concept, że wiemy, jak to robić, dowozimy i całkiem nieźle jesteśmy w leasingu. Więc rzeczywiście landlordzi nie mają już problemu z tym, że nagle przychodzi The Shire i jest to flex. Jakby spokojnie możemy konkurować o powierzchnię z tymi normalnymi, powiedzmy, najmami. Ja to zresztą zawsze mówię, no jak masz jakiś super wypasiony bank, który chce to wziąć, to bierz. Jeżeli nie masz, no to spokojnie możemy rozmawiać. Teraz otwieramy 3 workation, czyli 3 Shire'y nad morzem, 2 i 1 nad jeziorem, które będą cały rok otwarte. To jest w Ustroniu Morskim, dosłownie 10 metrów od plaży, w Rucianych Nidach oraz w Jastarni na Helu. Grupa kapitałowa, która nas wspiera i która jest udziałowcem The Shire, ma kilka różnych swoich biznesów i jednym z tych biznesów jest grupa Umili, którzy mają swoje ośrodki wypoczynkowe. Wpadliśmy w pewnym momencie na pomysł, patrząc się po swoich doświadczeniach też i będąc gdzieś na wakacjach z dziećmi, że super by było mieć gdzieś miejsce przynajmniej na godzinę, zrobić kola albo wiesz, odciąć się i porozmawiać. Czemu nie zrobić Shire'a w tych ośrodkach wypoczynkowych? Są przygotowane te przestrzenie, wyposażamy je teraz. To nie będą duże miejsca, kilka kontenerów połączonych ze sobą. Oczywiście z klimatyzacją, z ergonomicznymi biurkami, krzesłami i tak dalej, więc będzie można sobie popracować. Każdy pracownik The Shire może z nich skorzystać, każdy gość Umili również będzie mógł z tego skorzystać. Co jest jeszcze ciekawsze, to nie jest tylko teraz na sezon, na 2 miesiące, to będzie otwarte cały rok. Klienci The Shire mają tak zwane Beyond Pass, taką kartę, że jak jesteś naszym klientem w Warszawie, możesz sobie pojechać do Krakowa i popracować tam za jakąś symboliczną opłatę. Jak będziesz, nie, na spotkaniu we Wrocławiu, identycznie to samo, zamiast pójść gdzieś do kawiarni, to możesz po prostu kawę wypić w Shire'ze i spotkać się tam z jakimś gościem. To jest level up, czyli wchodzimy na wakacje. Kilka lat temu Immofinanz doszło do wniosku, że super jest mieć swój własny brand flexowy, który się nazwał MyHive, bo może to być świetny inkubator dla najemców już takich docelowych do budynku. Jak rozmawiam z landlordami, coraz częściej ten argument przejawia się za potrzebą posiadania nas w budynku, to jest jedna rzecz, ale druga sprawa to jest też to, że u nas na przestrzeniach są instytucje publiczne, są banki, są korporacje, to jest nie do pomyślenia jeszcze przed kilku laty. Wchodząc do tego rynku, jak analizowałem na przykład WALT, jaki jest na tych powierzchniach, no to jego prawie nie ma, bo to większość tych przestrzeni jest wynajmowana na bardzo krótki okres albo na czas nieokreślony, ale coś ciekawe, to pokazuje, że przetrwają te produkty, które będą dbały bardzo o experience tego klienta na co dzień, więc my bardziej jesteśmy, ja bym powiedział, w tej branży hotelowej, no bo tam przyjeżdżasz na parę nocy, jeżeli to lubisz, wracasz. Tu jest oczywiście trochę trudniej z tym, żeby tak zrobić, ale bardzo wierzę, że ta jakość obsługi, oczywiście lokalizacja świetna i design, ta obsługa, ona wpływa na to, czy ci klienci chcą zostać, no bo zobacz, coraz bardziej nasycony jest ten rynek, mamy bardzo wiele konkurencji naokoło, no a jednak każdy znajduje swoich klientów, tak, bo każdy klient ma jakąś potrzebę co do designu, co do właśnie przestrzeni i tak dalej. Mi się wydaje, że to jest taki naturalny kierunek i to jest taka symbioza trochę pomiędzy tymi operatorami flex, a właścicielami budynków. Niektórzy sami chcą to robić, ale to jednak, wiesz, wymaga takiego know-how i tego doświadczenia i energii skupienia. Ciężko jest zrobić 15 rzeczy naraz. Dlatego my też często jesteśmy partnerami dla landlordów. Połowa naszego portfela to są umowy tak zwane operatorskie, czy management agreement, gdzie razem z landlordem prowadzimy ten projekt flexowy. Oczywiście po naszej stronie jest cała kwestia operacyjna.